W dzisiejszym odcinku niespodziewana kontrola na granicy węgiersko-rumuńskiej, podsumowanie kosztów całej wyprawy do Rumunii, nietypowa stacja na Słowacji, pechowe wyprzedzanie, ostatnie winkle na Słowacji oraz odpowiem na najczęściej zadawane pytania w komentarzach we wszystkich odcinkach. Zapraszam. W dniu dzisiejszym ruszamy z Satu Mare w kierunku Polski, tranzyt głównie przez Węgry i Słowację. Także udajemy się w kierunku drogi 49, 41, 381, następnie 79, 18 i odbijamy trochę na 545, tak trochę naokoło, żeby w całości przejechać się drogą 77, która jest całkiem kręta, aż dojeżdżamy do miejscowości Kacwi. No i jedziemy do domu. Zadowoleni, ale z obolałymi dupami, plecami i ogólnie odechciało nam się jeździć na następne pewnie 2 tygodnie. Co nie znaczy, że następnego wyjazdu nie planujemy, bo chcielibyśmy jeszcze gdzieś w tym roku pojechać. Wyjazd był mega udany, bo takie rzeczy, jakie widzieliśmy w Rumunii, to były nieporównywalne z niczym, co do tej pory widziałem. Krajobrazy były przepiękne, drogi były kręte. Transalpina, Transfogaraska to są po prostu... No i niedźwiadki. Niedźwiadki. To są po prostu punkty, które trzeba odwiedzić, będąc motocyklistą. No i co? No i to na razie koniec tej przygody. Już nie mogę się doczekać, kiedy będę w domu, żeby odpocząć trochę. Tak, przytulić żonę, pogłaskać pieska. Przytulić Angelę. No i to tyle. Ja tylko dodam, że żeby prowadzić taką wycieczkę, to trzeba mieć stalowe nerwy. Dzień dobry internecie. Intro mamy z głowy, bo zrobił je Skubi z Marcinem za mnie, więc tak naprawdę pozostaje mi powiedzieć, że wyjeżdżamy z Satu Mare. Pierwsze co, to jedziemy zatankować na stację. Przy okazji kupimy małe suweniry dla pani Danusi za przetrzymanie lawety i busa na posesji przez ten cały tydzień. Także jedziemy tankować. No co? Ja? Byłem. A właśnie próbuję też zapiąć w torbie, nie? Czy tak wystarczy? Wystarczy, nie? Ene due, like fake, ciorba, borba, ósme smake. No, po zatankowaniu i kupnie suwenirów wyjeżdżamy już z Rumunii w kierunku granicy rumuńsko-węgierskiej. No, trzeba się troszeczkę poprzebijać tutaj przez małe korki w mieście. Tam do granicy dużo nie było, bo to chyba nie wiem, z 19 czy 20 km z tego Satu Mare było, z tego co kojarzę. Także tak na spokojnie sobie jechaliśmy, bez jakiegoś tam zbędnego pośpiechu. No już jak troszeczkę łezka wokół się kroiła, bo wiedzieliśmy, że to już taki tranzyt powrotny, bez jakichś tam większych atrakcji po drodze. No ale a propos atrakcji, no to zdarzyła się tutaj jedna rzecz, która jest warta uwagi, czego się nie spodziewaliśmy w sumie, bo tak jadąc wzdłuż tą drogą do granicy, nagle tak patrzę, a tutaj nagle kontrola graniczna, pełno policji, pełno straży granicznej. Nie wiedziałem za bardzo o co chodzi, no przecież strefa Schengen, co jest grane, parę samochodów na sygnałach, także coś tutaj się musiało stać. I tak mówię, czy to jakaś zorganizowana akcja, czy o co chodzi? To jest jakaś zorganizowana akcja? Taka akcja, żebyś dał piątaka. Hello. Hello. Nice you are. Do you speak English? Yes. Okay, I need your ID and motorcycle registration document, please.
Także po zatrzymaniu na granicy Straż Graniczna, zresztą policja sprawdziła dowody rejestracyjne, czy mamy polisę właśnie OC, czy jest ubezpieczenie, czy też mamy prawo jazdy, no i dowód osobisty ostatecznie i w sumie na tym się powiedzmy skończyło. Tam jeszcze nie wiem, czy Filipowi, czy Marcinowi kazali tylną torbę otworzyć na chwilę, tak luknę, zobaczyć co jest w środku, co przewozimy. No akurat mieli takiego pecha, że tam były brudy do prania, więc szybko zamknęli i było po temacie. No i tak nas w sumie puścili, no nie wiem, tam straciliśmy może z 10-15 minut, tak to mniej więcej u każdego trwało, zanim wszystko powpisywali. Mi się w sumie fuksło, bo podczas tego wyjazdu się zorientowałem, że nie przerejestrowałem motocykla od kupna. Znaczy zgłosiłem nabycie pojazdu, ale do tego dnia jakoś nie było czasu, żeby go przerejestrować w Wydziale Komunikacji. Więc powiedzmy w Cepiku wszystko jest ok, no ale no, dowód mam cały czas na starą firmę, od której kupowałem ten motocykl z salonu z Łodzi. No i po tym powrocie w sumie zacząłem powoli ogarniać ten temat, to tak na marginesie. No, natomiast w ogóle się tego nie przyczepili, że motocykl na firmę czy służbowy, w ogóle jakoś ich to specjalnie nie interesowało, chociaż jak zobaczyłem, jak podawałem, mówię, o, będzie jazda, ale jakoś tej jazdy nie było, więc jest ok. No, my dalej ruszamy już przez Węgry. Jak pamiętacie, Węgry no to jest jedna z najbardziej nudnych dróg, jaką trzeba pokonać w podróży do Rumunii, tej i nazad, więc po prostu tylko przebijamy i lecimy dalej. Zgodnie z obietnicą pokażę Wam koszty na jedną osobę takiego wyjazdu, takiej wyprawy na Rumunii. Wszystkie koszty pokazane już w przeliczeniu na jednego uczestnika, czy na jedną osobę. Zacznę od noclegów. Tutaj wydałem 777 zł za 8 noclegów, czyli średnio wychodzi 97 zł za nocleg, co na standardy europejskie można powiedzieć, że bardzo tanio. Wszystko poniżej 100 zł, co nie jest noclegiem pod namiotem, tylko w murowanym budynku, no można powiedzieć, że jest tanie. Jeśli chodzi o nasz transport, no to tutaj już jest też koszt na jedną osobę, paliwo do busa, które musimy zatankować. Koszt e-toll, który się z tym wiązał, bo mieliśmy przyczepkę i busa, to 63 zł na osobę. Przyczepka 90 zł na osobę i bramki po drodze też 30 zł na osobę. To jest cały nasz tranzyt, że jak powiem, od Poznania do Kacwina. Paliwo do moto z całej trasy to około 829 zł. Wyżywienie, suweniry, no to 1048 zł. Tutaj taki mały tip, że w tym też jest alkohol, który tam spożywaliśmy co jakiś dzień. Ubezpieczenie turystyczne na osobę 73 zł. Dodatkowo każdy z nas miał leje, które kupowaliśmy na spółkę i to było 220 zł. Więc sumarycznie te wszystkie koszty dają nam 3301 zł. Czyli tyle dokładnie kosztował nas ten wyjazd per osoba. Czy to jest dużo? Czy to jest mało za taki wyjazd? No musimy wziąć pod uwagę, że to jest 9 dni, 8 noclegów. No powiem tak, w stosunku do tych moich podróży, które już odbyłem w ostatnim czasie, no to jest to jeden z tańszych wyjazdów, przeliczając na liczbę dni, jak było fajnie i super. Bo na przykład taki 5-dniowy pobyt w Słowenii czy we Włoszech, no to tam około 3,5 od razu wychodzi, więc całkiem spoko. Tutaj musicie wziąć pod uwagę też to, że no jechaliśmy z Poznania, tak, więc jeśli ktoś jest z południa, no to wiadomo, że te koszty tranzytu odchodzą i od razu te 300 parę złotych tam do 400 iluś odpadają, no bo nie ma noclegu pośredniego i nie ma tych kosztów paliwa, czy busa, przyczepki, czy tym na kołach jechać, tak? No to jest do przodu i tam zmieści się i do 3000, czy tam 2700, 2800 może wyjść nawet, nie? Jeśli ktoś pojedzie z północy, tam ze Szczecina, Trójmiasta, czy z Suwałk, no to sobie znowuż musi dołożyć te 400, no bo raże paliwo i kolejny nocleg dochodzi, nie? Więc to tak musicie sobie pokalkulować, żeby być tak naprawdę dobrze wyliczonym pod kątem kosztów. Z powrotem ta droga, no tutaj parę jakichś atrakcji typu rowerzyści, jakieś kontrole drogowe, policja, tego typu rzeczy. No jechaliśmy naprawdę spokojnie, więc tam się jakoś specjalnie tym nie przejmowaliśmy. Po prostu już bezpiecznie chcieliśmy wrócić do domu, a wiadomo, jak najszybciej z tych Węgier chcieliśmy wyjechać, to już mijamy granicę węgiersko-słowacką, żadnej kontroli, wjeżdżamy, śmigamy dalej. Mi już się trochę papa śmiała, bo
Jak powiedziałem, na Słowacji będą trochę lepsze drogi, trochę więcej winkli, jakieś zabyki po drodze, tak oczywiście jakiś zameczek po prawej stronie, także widoczki się robią całkiem spoko. Tutaj dojeżdżając już do stacji na Słowacji, sobie chcieliśmy na chwilę odsapnąć. Naprawdę było gorąco i trochę potrzebowaliśmy, że jak powiem, refreshu. No to dojechaliśmy na stację, która nas zdziwiła. Mi przypominała taki klimat z amerykańskich filmów. Właśnie takie opuszczone stacje na Route 66 albo świt żywych trupów. No głównie przez tą muzykę, która jest na zewnątrz puszczona. No za chwilę jak zgasną silniki, to zakumacie, o co mi chodzi. To jest to. To gówno zostało. O kurwa. Się nie zaczepi teraz. Muszę to schować, tak żeby mnie nie zgubić. Jedną tylko kurwa. W sensie, no pierdoła niby, nie? Ale to było niepotrzebne. Przewin normalnie przez to DD, bo to tam będzie, tylko się nie dopniesz i tyle. Przewin, cyk, w drugą stronę i dociśnij, chuj. Dociągnij tak. Dobra, pójściem, byleby nie napierdalało po czymś. Że nie wyjechać tyle. Przygot, ciąg dalszy. No, także stacja całkiem creepy. Oprócz tej muzyki, no to jeszcze toalety nie było na tej stacji. Mało co można było kupić do picia. Więc po prostu tylko odpoczęliśmy. Dosłownie parę minut. Ubraliśmy się. Oczywiście problemy z kaskiem u Skubiego. Oderwał się ten naczep do zaczepu, więc tylko przewinął przez to zabezpieczenie DD, no bo już nic innego nie zrobi. No i jedziemy dalej w kierunku Polski. Na Słowacji na szczęście im bliżej polskiej granicy, tym bardziej górzysty teren, także coraz lepsze drogi, coraz bardziej kręte, jeszcze trochę zabawy na koniec. No i w trakcie tej drogi, no to postaram się odpowiedzieć na te pytania, które w komentarzach gdzieś tam padały przez całą podróż. No i zacznę może od pierwszego pytania, mianowicie czy zmieniłbym coś w zaplanowanych trasach. Tak, po przemyśleniach też właśnie z grupą Mototrips, no stwierdziliśmy jedną rzecz, że ten Bukareszt mogliśmy sobie odpuścić. No, na Bukareszt to, żeby zwiedzać tak naprawdę, to myślę, że tam lepiej polecieć sobie samolotem, spędzić weekend, 3 dni to wszystko oblecieć i wrócić do domu. A żeby tam się specjalnie motocyklem wybrać, no to jak widzicie, no męka była, nie? No zwłaszcza w takie upały, gdy tam po 40 stopni było, no to żadna przyjemność jazdy tym motocyklem. Jeszcze korki też niesamowite, jak widzieliście. No i także to bym na pewno zmienił. No to może do Konstancy, na to Morze Czarne też nie było moim zdaniem sensu za bardzo jechać. No jedyne co dobre wyszło to jest to, że przepłynęliśmy się promem przez Dunaj i dalej dojechaliśmy nad Morze Czarne już po stronie bułgarskiej. No i tam był jeden z lepszych noclegów i to może była wartość dodana. Ale tak na przyszłość myślę, że sobie bym już odpuścił tamten kierunek i pojechał po prostu Transalpina, w prawo do Transfogarskiej, góra na Bikas i już z powrotem w kierunku Polski. Już nawet nie jechałbym do Sapanty na Wesoły Cmentarz, bo jak raz to się zobaczyło, no to nie ma sensu drugi raz jechać moim zdaniem i skupić się na winklowaniu, no bo ten wyjazd, tak planowałem, no to tak 70% motocyklizmu, czyli powiedzmy winklowania i jazdy, a 30% turystyki i tak mniej więcej się tego trzymaliśmy, także tą jedną rzecz bym na pewno zmienił i ten wyjazd teoretycznie by można było skrócić z tych 9 dni, myślę, że do 6, do 5 może nawet dało radę. Kwestia tego tranzytu, jak on wyglądał i to bym zmienił. Drugie pytanie dotyczyło motocykla i tego sprzęgła, czy ono mi się w końcu popsuło, czy nie. No to powiem tak. Po powrocie do Polski, jak pojechałem na serwis, no to się okazało, że Kawasaki ma coś takiego jak zabezpieczenie przed, że powiem, stoczeniem się motocykla. No,
co mnie trochę zaskoczyło. Ale na czym to polega? Oni tam mi tłumaczyli, że jak jest jakiś tam stopień wzniosu, tam około 10 stopni, czy coś koło tego, czy 8-10 stopni, no, dokładnie też nie potrafili określić, ile to wynosi w sumie, czy w dół, czy w górę, to jest tak, że nie przełączę sprzęgła właśnie z jakiegokolwiek biegu, czy jestem na dwójce, trójce, nie zredukuję, ani nie podniosę do góry. Jest to takie zabezpieczenie, żeby on się właśnie nie stoczył. I tak samo przełączenie stacyjki też nic nie daje, bo to też nie do końca świadczy o tym, że już jest motocyklista, użytkownik na motocyklu, tylko po prostu trzeba włączyć silnik i po odpaleniu silnika rzeczywiście to sprzęgło można, znaczy te biegi można sobie zbić góra-dół. To mnie bardzo zdziwiło, no jak na filmie widzieliście w drugiej części, no to wyglądało to tak, że ja po prostu na pych go zapaliłem, jak on już sobie jechał i wtedy pozwolił mi tą jedynkę wrzucić, no i na pych normalnie odpalił i później jeszcze stało mi się to na Swogarskiej, ale już chyba kumałem, o co chodzi. Jak włączyłem silnik, no to rzeczywiście mogłem już wbić sobie na tą jedynkę tam z dwójki, czy tam w górę z jedynki na luz, jakkolwiek sobie chciałem, nie? To taka informacja a propos tego sprzęgła. Trzecie pytanie, no to jak jedzenie w Rumunii? Jedzenie w Rumunii, no można powiedzieć, to zależy gdzie pojedziecie, gdzie traficie. No trafiliśmy tak, gdzie było fatalne, to na Transalpinie właśnie nam się przeżyło, co też na filmie wspominałem. No a przydarzy wam się tak, że jest no fenomenalne, tak naprawdę no, kierujcie się tym, moim zdaniem, co lubicie jeść. Jak chcecie sprawdzać kuchnię rumuńską, no to zapraszam. Jeśli ktoś lubi odkrywać nowe smaki. Jeśli ktoś nie lubi i woli jeść sprawdzone rzeczy, to co lubi, nie lubi eksperymentować, no to też sobie wybierajcie. No jedna rada, tak jak pewnie wszyscy wiecie, no kupujcie tam, gdzie jest duży przemiał ludzi, bo tam na pewno jest świeże, nie jest nic tam z 3-4-dniowe i nie będziecie mieli jakichś rewolucji żołądkowych. Także tak bym porównał, czy kuchnia rumuńska jest dobra? Szczerze mówiąc, nie mam aż takiego doświadczenia, żeby się wypowiedzieć po tylu dniach, bo przeważnie to, nie chcę powiedzieć, że same fast foody jedliśmy, ale rzeczywiście summa summarum, tak powiedzmy, no 70% to było tych fast foodów, a 30% tych dań rumuńskich. I te rumuńskie dania to jakoś mi tam super nie podpasowały, nie? Ale to jest moje tam prywatne gusta. Wolę tą kuchnię bardziej taką śródziemnomorską, czy azjatycką. To tak pod kątem kuchni. Czwarte pytanie. Czy warto odbijać na drogi lokalne? No, drogi lokalne, w zależności które, też na filmach, tak jak teraz tutaj widzicie, no, jest jakości jakiej jest. Przeważnie to są takie moja trójka, czwórka, tam jakiegoś igły się nie spodziewajcie. Jedyne co fajne to jest to, że te drogi rzeczywiście są puste i mało uczęszczane. Fajne widoki, można się fajnie powywijać na winklach. I to jest ta wartość dodana, tak? No bo czasem na tej Transfogarskiej, w zależności o której godzinie pojedziecie, to czasem jest tłok, dużo samochodów, dużo kamperów, dużo motocyklistów. No to też nie jest fajne, nie? Dlatego tutaj taka przerwę na chwilę sytuacja, gdzie cyganie przychodzili właśnie w Słowacji na drugą stronę, dzieciak wybiegł, no, gdybyśmy nie jechali przepisowo, no to mogłoby być nieciekawie, nie? To tak miejcie na uwadze, jak jeździcie przez wioski. No i wracając jeszcze do tych dróg lokalnych, myślę, że nie bójcie się eksperymentować. Na Google Mapsie zawsze można sprawdzić mniej więcej, jak ta droga wygląda i po prostu to sobie poplanować. Odbijajcie, bo naprawdę czasem fajne perełki się tutaj mi zdarzyły, bo też jak planowałem te trasy, też nie chciałem ciągle głównymi oklepanymi szlakami jechać, tak jak Google wskazywał. Po prostu przeglądałem trasy na Google Mapsie i mniej więcej patrzyłem, która droga może być fajna, sprawdzałem mniej więcej nawierzchnię i tak to sobie planowałem. Piąte pytanie, jak zużycie opon? No, w moim przypadku miałem Pirelli Angel GT 1. Nie zauważyłem jakiegoś zbytniego zużycia na rumuńskich drogach, bym powiedział, że normalne. Natomiast jedyne co a propos samej opony Pirelli Angel GT, no to powiem tak, że to był drugi komplet, który już zjeżdżam na tym motocyklu, tej samej marki, tej samej firmy. No i pierwszy komplet posłużył mi dokładnie 18 000 km, a na drugim przejechałem 8,5 tysiąca. No i później kminiłem dlaczego, no przecież 18 000 zrobiłem jeszcze jadąc dookoła Bałtyku, całą Norwegię, gdzie bardziej chropowate asfalty i tak dalej, no a
wulkanizator powiedział mi, spójrz na dot, jaki masz tych drugich opon. Mówię, tam to miałeś nowe? No, takie mówię 2024, jak wyjeżdżałem, czyli bieżące wtedy. A zobacz te, jakie masz. Ja tak patrzę, a tu 2021, 2022. Mówi, no i tu masz, mówię, odpowiedź. One po prostu już mają inne właściwości. Pytania, jak też były przechowywane przez te parę lat. Także one się szybciej ścierają, nie? No coś za coś, no płacisz tam trochę taniej, tak, tam 100 czy coś, no ale miej na uwadze, że one już nie mają takiej właściwości jak oryginały, nie? Więc to tak a propos zużycia opon. Szóste pytanie. Szóste pytanie dotyczy czy warto było jechać busem, a dlaczego nie pojechaliście motocyklami? No to powiem tak, porównałem te koszty busa na osobę versus to, jakbym zrobił motocyklem. Szczerze mówiąc, wyszło to samo, nie? 328 zł minus versus 317, no to tam żadna różnica. Busem nawet te 328, z tego co pamiętam, wyszło ciutkę drożej. Ale tu bardziej chodziło o komfort i podróż, te 500 km z Poznania właśnie do Kacwina. No bo to męczy, tak? Opony też byśmy zjechali na tych autostradach, bardziej by się skwadraciły, tylko wysąpkowały i nic specjalnego z tego by nie wyszło. Dlatego no, tym busem, no, a każdy tam ma jakieś tam swoje dolegliwości z kręgosłupem, czy to lędźwiowym, czy szyjnym, czy piersiowym, czy jakimś jeszcze innym. No i chcieliśmy sobie tego zaoszczędzić, no i później jak już wracaliśmy, tak jak teraz, i dojechaliśmy do tego Kacwina, na drugi dzień siedzieliśmy busem, mówię, Boże, nareszcie wygodnie tego i można sobie było spokojnie do Poznania jechać, także to tak a propos właśnie busa i motocykla. No i to by były w sumie najczęściej takie zadawane pytania. Jak macie jeszcze jakieś inne, no to zapraszam do komentarza pod filmem albo na Facebooku, no to Tripspyry na kołach, jak wejdziecie, to też możecie tam sobie pisać i możemy sobie pogadać, jak coś was tam jeszcze trapi a propos takiej podróży. No tak jeszcze słowem podsumowania pod sam koniec, no to tutaj chcieliśmy, żeby na rezerwie dojechać do tego Kacwina. I tutaj taka sytuacja, że Marcin praktycznie w tym Suzuki dojechał na samych oparach. Jak on nie ma paliwa, to tak, na taką skutce, że w tamtą stronę na 600 metrów jest stacja. Bo jakby co, to tam mamy na 600 metrów stację. To najwyżej weźmiesz butelkę i pojedzie. No, także pod sam koniec jeszcze chwila emocji. Czy Marcin dojedzie swoim GSX-em do nocnego, czy nie? No, jak się okazało, Suzuki ma bardziej pojemny zbiornik niż licznik pokazuje, więc dobrze wiedzieć na przyszłość. My już przekroczyliśmy granicę właśnie słowacko-polską, jesteśmy po stronie polskiej, zmierzamy w kierunku Kacwina, do noclegu mamy tam niecałe 4 km, więc już na pewno dojedziemy na tej rezerwie, więc nie ma paniki. No i tak słowem już podsumowania, no to można powiedzieć, no, że wyjazd udany. No, we wszystkie 9 dni nie mieliśmy ani kropelki deszczu, cały czas wielka palma, no, do 40 stopni, także no super, bo nie jechaliśmy ani razu w deszczu, co nam wszystkim pasowało, szczerze mówiąc, już wolimy ten gorąc niż ten deszcz. Tyłki trochę odparzone, no ale no to wiadomo, lepiej mieć te gacie kolarskie i sobie radzić. Wszyscy zadowoleni, ekipa dopisała, także myślę, że kolejny wyjazd można planować na kolejny rok, może w trochę innym kierunku. No tymczasem ja powoli żegnam się z wami i dziękuję za wytrwałość, że dotrwaliście aż tutaj przez te wszystkie 9 części. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć. Dziękuję, dziękuję. 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 No, to wrócili z powrotem do Polski.